To było produkowane dla polskiej firmy Lasocki i miało być wysłane do Polski albo do Europy. Pozdrawiam Bangladeszu. Zobaczcie, sprzedaje buciki. Salam alejkum. Sprzedaje buciki. Zobaczcie na to. Lasocki. Lasocki. Wiecie, gdzie to było produkowane? To było produkowane dla polskiej firmy Lasocki i miało być wysłane do Polski albo do Europy, ale nie zostało wysłane do Europy, bo może była nadwyżka, więc puścili dla lokalnych za niższą cenę. To jest skóra. Tutaj, how much price? How much? 1500. 1500. Zobaczcie. To nic, okej. Więcej zagadali, ale zobaczcie, to jest 15 dolców, to jest 70 parę złotych, może 80. I taki but w Polsce by kosztował, moi drodzy, może tak. With my face. Taki but w Polsce tu kosztuje o 70-80 zł dla bogacza, czyli dla mnie. W Polsce będzie kosztował 250 albo i 300. Lasocki. Pozdrawiamy założycieli. You know this is Polish brand? No, I don't. This is Polish brand. Okay. Is this real or copy? No, real. I think. You know, they make shoes in Bangladesh and they sell in Poland. Yeah. Widziałeś jaki zaskoczony? Lasocki. No, Benas. Nie ma i tu Lasocki. Say that this is Polish brand. This is এটা হইতেছে উনি যে দেশ দিয়ে আসছে পোল্যান্ড ওই দেশের ব্র্যান্ড এটা কপি করছে নাকি এটা বলছে This is not copy, this is original. This is original. They sell the same shoes in Poland, but 5 times more. Is it? They sell 5 times more This expensive. is real? This is skin, the leather. This is leather. This is like the Polish shoes also? Yeah. This is Polish company. Koleżka tutaj wytłumaczył, o co chodzi. Wiecie, że w Bangladeszu produkuje się dużą część odzieży i obuwia ogólnie, która przychodzi do Europy. Tania siła robocza. I on mówi, że na ulicach sprzedają te rzeczy, ponieważ one zostały odrzucone przy imporcie do Europy. No jakaś wada mała, nitka wystawała, coś zaczepione, coś nierówno. To się sprzeda tutaj na ulicy za 5 razy taniej. They told me 1500. How much it will be real price? Real price is 700 or 800 something. 2 times. Like it's $8 or $7. Yeah. A dla mnie podwójna cena. No widać, no bogaty. Widać po twarzy. Proszę spojrzeć, bogaty. Bogaty, dobrze ostrzyżony, wąs zahodowany, bogaty, no. Patrzcie, koleżka załadował na towarze, leci sobie. Coś mój koleżka tu się dobrze kręci, ale to jest super przewodnik, powiem wam. Salam alejkum. Co tu kolega ma? Szczurka ma. Is to buy? For what? Szczurek się boi. Why he has the rat here? Service? Marvel. He catch? He want to kill this. He want to kill. A, złapał. A za ogon się zaczepił. No dobra, no. Nie wiem o co chodzi, ale nie pomożemy. Many thieves here? Yeah. Many thieves? Not many, but They are. many. The professional thieves. Professional. Yeah. Słuchajcie, trzeba uważać. Koleżka mówi, że tutaj, żebym bardzo uważał na kieszenie, na wszystko, bo tutaj są profesjonalni złodzieje. No i tak, jak Koran mówi, w Koranie napisane jest:
Jeśli kradniesz, ręka obcięta. Jeśli zabijesz, to też zginiesz. I tyle. Oko za oko, ząb za ząb. Prawo Hammurabiego. I niestety nie zawsze się to sprawdza. Tutaj koleżka pomaga mi ogarnąć kartę z internetem. Obcykany. Tutaj karty można kupić, tutaj nawet bonusik można dostać. Butelkę, mówię do niego, bierz butelkę. Mi niepotrzebna, on się ucieszy. Więc taka sytuacja, no ogarniamy tutaj dobrze. Koleżka co sprzedaje? Serwis Lidla. Proszę. Tak zwane ubrania z drugiego sortu tutaj przyjeżdżają. Cała ulica, można kupić różne rzeczy. Tutaj kolega już dopina ostatnie szczegóły. Normalnie na ulicy, jak rejestrujesz kartę, ładujesz odciski. Proszę. Sczytuję odciski normalnie. Wszystko legitny, na legalu. Jeden z większych, z lepiej zaopatrzonych marketów elektronicznych tutaj. Zepsuł się telefon, nie wyrzucasz. Przychodzisz do szefa, szefu lutuje, sklepuje, salam alejkum, sklepuje i telefonik dalej działa. How much costs the cheapest smartphone? There you can find like 500. 500. Słuchajcie, no to 500 to jest 30 zł. O, komuś szybka odpadła. Albo screen, to był screen z tego, ze smartfona. Ale można tutaj kupić tak za 20-30 zł smartfona, który działa dzień bądź dwa, a później przestaje działać. Pytam ziomka, jaka jest filozofia kupowania takiego smartfona. On mówi, żeby tako po prostu mieć. Koleżka majtalony chce kupić. Kelwiny. Kelwiny, wiesz, musi być ten prestiż, metka. Wiesz o co chodzi. No i on teraz przy mnie ma problemy, bo cenę mu ładują większą. Bo oni myślą, że ja chcę kupić. Jednak sprzeda. No, jednak ten. Widzicie, no przy mnie niestety jest tak, że wiesz, że drożej mówią, no ale złamał się. No i ten. How much did you pay? I paid $2. $2. Yeah. 10 zł za 3. 10 zł za 3. Może ja majty powinienem tutaj kupić. 10 zł za 3 pary kelwinów. Czujecie bit? Ja się tutaj obkupię w odzież i przyjadę obkupiony. Second hand? No, second hand. This first hand. This is new. Yeah, new. Nowe, taką na przykład. Pytaj, jaka cena? Koleżka? Koleżka They dopytuje. are saying 300. 300. Taka, like $3. Is good? Not good. Too Not much. good, too much, because I am here. Ja tu jestem, temu tak droga. To jest 12 zł za bluzkę. Argentina. 12 zł za bluzkę. Pytam gościa, drogo, drogo. Mówi, że drogo. Salam alejkum. Tutaj mają co? Guziki. Te przypinki mają. Przypinki mają. I te mają naszywki takie. To na plecaki często podróżnicy naklejają, Kanada. Naklejają, gdzie oni nie byli. A mnie jak ludzie pytają, Tomek, w ilu krajach byłeś? Za cholerę nie wiem. Nie wiem, nie liczę. 20 daka. 20 daka, 80 groszy. Ale przypinki różne, ładne przypinki są. Podobają mi się przypinki, ale ja takie pierdoły lubię, więc nie kupuję. Bo później, gdzie te pierdoły trzymać, moi kochani? Gdzie te pierdoły trzymać? Później, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli im masz więcej rzeczy, tym więcej twojej energii, atencji jest potrzebne na to, żeby te rzeczy ogarnąć. Wiecie o co chodzi? Więc mniej rzeczy, lepsze życie. 2-litrowa woda, kochani, 30 dakasów, czyli złoty 32 litry. To taniej niż w Indiach. Mam nadzieję, że ziomek nie będzie z komina pił. Patrzcie, skroił mi, już mi nie da łyka. Kupiłem wodę, skroił mi. No dobra, dawaj przelejemy, mordo. Dzielę się wodą, żeby każdy miał wodę, żeby z komina nie pić z tego samego. It's enough? It's okay? Okay. Nie pijemy z tego samego komina. Pomimo, że kumple, to nie pijemy. Higienę w podróży trzeba zachować.
Bo inaczej gleba będzie. Pozdrawiam Bangladesh. Is this kite? It's good. Zobaczcie jakie jedzonko. Rybę tutaj This is serwują. Spicy? Yeah. Oh no. Goście mówią, że czekaj, tutaj koleżka niesie wodę, ale całe jedzonko to jest, powiem wam, że ostrzejsze niż w Indiach. Lunch in the Haji biryani. Okay. This is the what I say. Koleżka chce na biryani pójść. Best biryani in Bangladesh. In Bangladesz. Jakieś najlepsze biryani chce zaprowadzić. Siema, siema. Każdy się wita, każdy chce uścisnąć dłoń, każdy chce chwilkę pogadać. Ale ze względu na to, że każdy i ja bym się za każdym razem zatrzymywał, to by było ciężko w ogóle cokolwiek przejść i cokolwiek nagrać, nie? No więc muszę iść do przodu. Salam alaikum. To trzeba iść przed siebie, bo w innym przypadku, moi kochani, ciężko by było w ogóle cokolwiek zobaczyć, cokolwiek zwiedzić. Tutaj zobaczcie, trzyma się woda, obciążenie, żeby plakat nie latał. Wszystko plakaty polityczne. Wybory, nie wybory. Jakieś mniejszej rangi, wyższej rangi. Cała masa. Trzeba też zaznaczyć, że Bangladesz to niewielki kraj, jakieś 144 tysiące kilometrów kwadratowych, gdzie na 1 kilometr kwadratowy przypada około 1120, jak dobrze pamiętam, 5 osób, co plasuje Bangladesz w tabeli najbardziej zaludnionych krajów na piedestale. Bardzo dużo ludzi na małym obszarze, ale też zauważcie, higiena, woreczki zapakowane, papierki, wszystko jest higienicznie zapakowane i to jest dużo na plus, ponieważ dzięki temu jest mniej chorób. Dużo ludzi, ale edukacja higieniczna, sanitarna jest na wyższym poziomie niż w Indiach. Koleżka nawiguje ruchem. Nie nawiguje tego ruchu bez parasola, tylko z parasolem, bo tutaj jest gorąco. No dawaj, ruszaj. Jest i policjant. Z parasolką stoi, bo gorąco. Ale pali dzisiaj słońce. Powiem wam, że mi strasznie. Ja zablokowałem ruch głównej drogi. We can take bus from there. To pojechali. Nie ma co się oszukiwać. Gdyby nie ten mój ziomek, to ja bym średnio za wszystko płacił 2, 3, a nawet 10 razy elo kolega z matury. Ja widziałem. 100 taka. Tutaj koleżka, będziemy rykszą ładować. Koleżka, we dwóch. Proszę bardzo. Trzymać się ramy. Kolega wyższą cenę zarzucił, ale dobra, zgadzamy się, wspieramy lokalny biznes. Lecimy na jakiś market. Proszę. Jak nikt nas nie przywali, to będzie sukces. Patrzcie, 2 grube dupy wiezie ziomek. Ale udo wytrzymałe. Wytrzymałe udo. No, nie ma to tamto, dwugłowy i czworogłowy działa. A koledze nie za gorąco w tym maskonurze? Idziemy. O, koleżka sobie leje. Proszę bardzo. Można. A, dobrze się trafiło. Nie jest zatłoczona, to koleżce lżej trochę się jedzie. Ja jednej rzeczy nie mogę zrozumieć, czemu oni nie zastosują tak zwanej przekładni. Zastosowanie przekładni sprawiłoby, że trzeba by było mniej tego. Poland. Jest. Zastosowanie przekładni zwiększyłoby ich efektywność i zmniejszyłoby zmęczenie. A wystarczyłoby zrobić prostą przerzutkę tylko. Na dobrą sprawę. Taką No. I no nie wiem, czemu tego nie robią, ale tak to wygląda, no. Ty, ja to nie wiem, ile my jedziemy, ale przyznam, że koleżka ma fajną koszulę.
Okay, this is Karjan Hall, the University of Dhaka. Okej, najbardziej prestiżowy uniwersytet po lewej stronie. More than 100 years ago. University is for free. Koleżka mówi, że na uniwersytet w Bangladeszu, na uniwersytecie można studiować za darmo, ale żeby się dostać to ciężko. Więc dlatego jest prestiżowy. W takim Pakistanie to już mnie by z 15 razy zatrzymali. Proszę bardzo, kolega sobie leje. Bardzo popularny widok. Kucasz, wyciągasz szlauf i ładujesz. Zabrzmiało wulgarnie, ale prawda totalna. Koleżkę pytam, wiecie o co? O to, czy dziewczyny może mieć. On mówi, że ogólnie jakby miał dziewczynę, to ojciec i mama by powiedzieli od razu, żeby się żenił, nie? A on się żenić jeszcze nie chce. Młody ogier nie chce się żenić. I mówi, no nie ma takiej wolności jak u nas. Wstydzi się. No it's okej, normal. Mówię normalnie. Ale nie ma takiej wolności jak u nas, słuchajcie. Że dziewczynę masz, sobie na spacery chodzisz, na cmentarz na przykład, jak w Indiach sobie chodzą. To jest instytut językowy i tutaj możesz się uczyć nawet języka polskiego. Czujecie to? Może ja powinienem jako nauczyciel tutaj zostać? Ocena kierownika. Jazda rickshaw sama w sobie 10 na 10. Komfort jakieś mniej więcej na krótki bardzo dystans 8 na 10. Na długi dystans 4 na 10. Ponieważ siedzenie bardzo takie, powiedziałbym, mało wygodne. Ale spróbować trzeba. Zwłaszcza w Bangladeszu. Cudowny widok. Ale zobaczcie, jak dużo zieleni tutaj. Jak dużo drzew, jak dużo zieleni. Is good? Kolega się nakręcił chyba. O, ręce bolą. Ale działa. Can you ask Mithun how many years he working on rickshaw? ভাই রিকশায় কতদিন ধরে আছেন? রিকশা কাজ করতেছে, রিকশা চালাইতেছে। প্রায় 25-27 বছর। 27 years. 27. 27 lat ziomek na rikszy jeździ. Ma na imię Mithun. Jak był młody, zaczynał. No i teraz dalej. His daughter, 4 daughters. 4 daughters. Ma 4 córki. Robota mówi ciężka. He hasn't any sons. No sons. Only daughter. Tylko córki ma. No tylko ma córki, nie ma syna. Chciałem znaleźć dziewczynę koledze, ale kolega taki nieśmiały, że ten. A boi się tutaj w ogóle zagadać do dziewczyn. Trzeba też przyznać, że tutaj jak korek jest, to się stoi z 10 minut. Minimum 10 minut. Pan 500 nie chce przyjąć, ale 500 to za duży napiwek. Nie żebym był żyłą. Give him 100 টাকা দিছি। Słuchajcie, na każdym kroku ktoś rękę wyciąga po pieniądze. Ja wiem, że to może na filmach wyglądać, że wiesz, ktoś wyciąga i nie dajesz, ale zapewniam was, że jest to dosłownie co minutę, no dosłownie ktoś w ogóle cały czas wyciąga tą rękę. Tak. Yeah, but come on here. Zobaczcie na to. Ale burzą. Idą jak przecinaki, wszystko burzą mięśniami własnych rąk. Ale niesamowite, to wygląda, wiecie, to jak taki kołchoz trochę. Przecież jakby to się zawaliło, będą poszerzać tą drogę prawdopodobnie. Niesamowite, zobaczcie, gdyby to się zawaliło, dziku, jakby to się zawaliło, to by było grubo.
Ja cię. Praca na wysokościach. Siemandero, chłopaki się nie Wy się nie rozpraszajcie, bo jak ty mi zlecisz, mistrzu, to będzie przypał. No nie daj Boże. Nie powiem wam, że że trzeba trochę odejść, bo dostanę cegłą w łeb. Kto będzie nagrywał, montował? Panowie drodzy, szacunek na osiedlu. Ja pierdzielę. Musimy jakąś ksywę wymyślić dla naszego przewodnika. Pomóżcie mi wybrać jakąś ksywę. Proszę bardzo. Windows 7. Można kupić. Oczywiście nie jest to... Nie jest to, wiecie, o co chodzi. Prawilna wersja. Koleżka po prostu ściągnął, nagrał na płytkę, wydrukował ten. No i masz tak zwany botowalny obraz Windowsa. Potrzebujesz jakieś wejście gdzieś? Nie ma problemu. Załatwimy, kupimy. Wejście na uniwersytet? Można. Plakietkę? Można. Pamiętajcie, wszystko, salam alejkum, można każdą plakietkę zrobić. Słuchajcie, jesteśmy na markecie z książkami. Nie pamiętam, jak się nazywa fachowo w ogóle całość. O, już przeszliśmy do materiałów. Salam alejkum. Tu koleżka chyba na wesele się szykuje. Powiem wam tak, w Bangladeszu tak zwane podrobienie pewnych rzeczy jest naprawdę bardzo proste. Good, bro. Kogo wam przypomina kolega? Proszę bardzo. A, to zwierzęta. Zwierzęta, nazwy, alfabet, nauka dla dzieci. No ale kogo wam przypomina? Świecidełka szefowa kupuje. Kolczyki wyglądają na srebrne, ale do srebrnego to daleko. Wyglądają na złote, ale do złotego też daleko. Ale ładnie wyglądają. Zgubisz? Nie szkoda. Ale gdzie ja bym tego kolczyka założył? Chyba na pępek. Koleżka tutaj przysnął. No tutaj tłoczno. Tu koleżka torby sprzedaje. O, na przejściu też sprzedają. Dopytywałem takiego ziomeczka, czy tutaj się płaci podatek. I w Indiach tak samo na ulicy, jak się sprzedaje. Powiedział, że się nie płaci. Gdzie tam się będzie płaciło? Proszę, koszulki. Koszulki z second handu. Nirvana. Mały rozmiar, nie na mnie. Sobeda. Sobera. Yeah, Sobeda. This is a unique form. Unique. Sobera. Kolega mnie zabrał na nowy market pokazać. Ładny meczet, nowy market. To dla obcokrajowca, dla Polaka pokażę, że tutaj też są nowe rzeczy, że się rozwijają, że czyściej, że mniej hałasu, że ładniej wyglądają jakieś diamenty, nie diamenty, złotko, nie złotko. Ziomek o mnie dba. Koleżka ciecierzyca. Dotykana, ja jedną spróbuję. Co to jest? Twarda. Z przyprawą. Kolega, patrzcie na to. Uliczny gość sprzedaje na rękę. Ciężarek kładzie, dokłada i tutaj waży. Fajnie. Proszę bardzo, można. Na markecie, jak chcesz kupić zegarek, to kupisz zegarek. Ładnie wygląda. Długo nie pobędzie, bo zejdzie z niego taki srebrny ta powierzchnia. Ale jak chcesz kupić smartwatcha, też kupisz smartwatcha. Wodoodporny. Nie, to jest replika oczywiście. To w ogóle nawet nie działa, plastikowe. Nie działa. O, coś tam działa jednak. Coś tutaj trochę działa, no. Możesz kupić. Salam alejkum. Idziemy. Good. Idziemy dalej. Tu zegareczek dziewczyny kupują.